Południowo-zachodnia Polska walczy z powodzią i jej skutkami. Tysiące ludzi potraciło swoje dobytki życia, a inni coś o wiele cenniejszego. Na masową skalę służby oraz prywatni ludzie ruszyli z pomocą, ruszyliśmy i my. Dziś odwiedzimy miasta dotknięte kataklizmem, do których dowieziemy i rozdamy potrzebującym produkty niezbędne do przetrwania w tym momencie. Ale to nie wszystko. Aby pomóc tym osobom, zakładamy skarbonkę. Skarbonkę, która jest podpięta do oficjalnej zrzutki Się Pomaga. Link macie w opisie tego filmu, tam wchodźcie, wpłacajcie pieniądze, pomóżmy tym ludziom. My tutaj też wozimy dary, wpłacamy od siebie pierwszą kwotę. No i słuchajcie, pokażcie, że widzowie Urbex History potrafią również pomagać. Jesteśmy w drodze do Lewina Brzeskiego, dlatego, że chcemy dać wszystko, co jest w tym bagażniku, rozdać najbardziej potrzebującym. Dolny Śląsk oraz Opolszczyzna była zawsze dla nas jak drugi dom, zawsze nas wszyscy przyjmowali tam z otwartymi rękoma i w ten sposób chcemy się odwdzięczyć, że będziemy co chwila napełniać ten bagażnik i rozdawać wszystko, co tutaj mamy. Z tego, co też czytaliśmy, potrzebna jest woda. W Lewinie Brzeskim potrzebna jest woda pitna, ponieważ jest zalane większość miasta. Aktualnie 19 września, 9:39, dzisiaj w nocy czytaliśmy 90% miasta jest zalane. I jedziemy właśnie zawieźć tam do punktu zbiorki w Lewinie Brzeskim, bezpośrednio do ludzi, którzy to potrzebują. Wiemy, że trwa akcja ratunkowa, nie będziemy się też na siłę gdzieś pieprzeć. Tu chyba wojsko zbiera. Słuchajcie, wygląda to tak, że zaraz pierwszy transport ruszy, tam Łukasz zaraz podjedzie samochodem i przerzucimy wszystko tutaj jeszcze na transport, na Stara, żeby najbardziej potrzebującym po prostu te wszystkie towary dowieźć. Za tym Starem, za tą stacją kolejową jest po prostu jezioro. Zaraz zresztą wam postaramy się to pokazać. Rozmawialiśmy z koordynatorem całej tej akcji i z policją. Pozwolili nam wejść, powiedzieli, że nie ma problemu. Musimy zabrać tylko wodery, tam nie ma już ruchu samochodowego. Natomiast jest świeża informacja od policji, że można dojechać do Głuchołaz, czyli tam, gdzie była po prostu masakra. Tak, a z tego, co czytaliśmy wcześniej, w Głuchołazach są potrzebne środki czyszczące tego typu, więc my później pojedziemy do sklepu. Postaramy się tam też jakoś pomóc zawieźć. Poznaliśmy przed chwilą pana Jacka, który właśnie mieszka za tą wielką wodą. Przypłynął tutaj pontonem, aby zabrać te rzeczy, które tutaj ludzie przywożą i żeby rozdać najbardziej potrzebujących. My również tam w woderach pójdziemy, ale panie Jacku, jakby pan nam powiedział, jak wygląda teraz sytuacja związana właśnie z tą całą wodą? No teraz nie jest źle. Najgorzej było w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek jeszcze woda rosła. Od wtorku, od popołudnia się tak już utrzymywała, teraz opada. Tak można powiedzieć, że jest około 40 cm niżej niż w maksimum, jakie było. O, tak jak przejedzie, to nas dmuchnie, może pod te krzaki tam, co? Nie będąc tu, nie spodziewałem się tego, co się tutaj dzieje. Widzicie? Ja idę środkiem ulicy. Tutaj Kuba pomaga panu ponton pchać, w którym jest jedzenie. Na tą ciężarówkę wojskową, na którą rzucaliśmy wszystko, co mieliśmy, ona wyruszyła już od drugiej strony, żeby dojechać, dać ludziom jedzenie. Ale każdy, kto może, przychodzi bezpośrednio, jak ten pan chociażby, z dobrym sercem, bierze wszystko, co może. Ma ponton i przenosi na drugą stronę właśnie tej wielkiej wody. A mówię wielkiej wody, ponieważ nasza zbiórka nazywa się Wielka Woda. Wbijajcie w link, wpłacajcie, jeśli możecie. A jeśli nie, polecajcie ten film dalej, żeby jak najwięcej uzbierać pieniędzy na tych ludzi. Starsi sąsiedzi, no nie tylko starsi z dziećmi, jest to jednak utrudnione. Oczywiście różne służby wożą, rozdają, natomiast no, nie wszędzie docierają w danym momencie, kiedy jest taka potrzeba. Wody tutaj się robi już do pasa, a tak naprawdę patrząc na to, ile było wody, to było do szyi. To normalnie można pływać. Tragedia. Jadę w pojedynkę, żeby było więcej miejsca w samochodzie, żeby załadować go po dach. I zobaczcie tutaj, tu jest Biedronka. Zobaczymy, czy uda się od razu zrobić zakupy, czy będę musiał, nie wiem, 50 km dalej jechać, więc to tam też będę wam dawał znać na bieżąco. Mam nadzieję, że tutaj po bliskim sklepie jest dużo dostaw. Zauważysz, tak, tutaj jest lepiej. Teraz jest głośno, zobaczcie, tutaj na dachu stoi agregat. Jest po prostu kabel dostarczony, benzyna i ludzie po prostu są w stanie w jakiś sposób zasilać swoje domy. No. To?
Zupki, grochówka, A ten konserwę jest. konserwę. On mi też konserwę. Czy pani też konserwę? Teraz chodzimy i rozdajemy. Okej. A to w tych gaczkach to jest? I takie Zupki. Dobra, zupki. Oprócz tego, że oczywiście Straż Pożarna Ochotnicza rozwozi, to jeszcze tutaj nasz dzisiejszy się okazuje przewodnik też, a my mu po prostu pomagamy. Widzicie, ludzie wychodzą po prostu z klatek i jakby zupełnie, no po prostu sąsiedzi, jeden drugiemu pomaga i to jest niesamowite, że no, pan powiedział, że po co ja mam siedzieć w domu, jak i tak nie idę do pracy. Po prostu pochodzę i pomagam ludziom, tak? Ale agregaty zawsze są potrzebne, no. Na każdą ewentualność. Wie pan co, tam mają w tamtym bloku agregat, może panu podładują telefon, w tym następnym bloku mają. No, chodzi u góry, może panu podładują. Udało nam się rozdać już właśnie cały ponton jedzenia. No i zaraz wrócimy do miejsca, z którego zaczynaliśmy, czy tam przed tymi torami. Tam Wiesz jest co, właśnie... jeszcze na Wojska Polskiego, bo tam była pierwsza, jak pękł wał, to całe uderzenie poszło w te bloki. Czyli Pani mi tam powiedziała z klatki, żeby pójść. Wojska nie? Polskiego będzie tam, tak? Nie wiem, muszę zobaczyć w internecie. Ja pierdzielę. Słuchajcie, jesteśmy w bloku. Parkujemy ponton, tak? Tak, no parkujemy. Przyda się do następnego transportu. To są mieszkania, czy to były jakieś... Tak, tutaj na parterze, to jest taka trochę dziwna konstrukcja, ale tutaj na parterze są też mieszkania. Jest zakład fryzjerski. Tutaj zakład fryzjerski jest zalany. Tutaj obok jest mieszkanie, które też jest zalane. Myślę, że sąsiedzi nie obrażą się, jak zaparkuje Ponton tutaj. na ich flance. Może trochę. Masakra, jest w bloku, zobacz dokąd woda śmieje. Nie odbiera? Nie mam zasięgu. No, postaramy się wejść na dach. Po pierwsze wystartować dronem, a po drugie skontaktować się z Łukaszem. Na klatce też są powystawiane różne rzeczy, po prostu ludzi, którzy są z parteru. No żeby im tego nie zmoczyło. W 1997 roku można powiedzieć, że byłem świeżym mieszkańcem Lewina Brzeskiego. Nie wiem, 2 tygodnie po tym, jak się tutaj wprowadziłem, nadeszła powódź. W 1997 roku nikt nie wierzył, że może woda zalać miasto. Było dużo cieplej niż teraz, chociaż teraz też nie możemy narzekać na pogodę. Jeszcze możemy wchodzić do wody i chodzić po tej wodzie. Dobrze, że nie ma mrozów czy zimniejszej pogody. Teraz z jednej strony ludzie się spodziewali tego, że to może nastąpić, ale z drugiej strony też od tego czasu zostały poczynione milionowe, miliardowe inwestycje w infrastrukturę. Została przesunięta o kilkanaście, może nawet o kilkadziesiąt metrów Nysa Kłodzka, rzeka, która wylała. Zostały wybudowane ogromne wały, nowe budowle hydrotechniczne i chyba jednak duża część osób liczyła na to, że wobec tych bardzo dużych, długotrwałych, kilku, a może nawet i kilkunastoletnich inwestycji nie powtórzy się historia z 1997 roku, ale okazało się, jeżeli chodzi o poziom wody, że praktycznie powtórzyła się, a nawet w niektórych miejscach, w których w 1997 roku nie było wody, jak na przykład na rynku, ta woda się pojawiła. Oczywiście nie życzę nikomu, żeby się coś takiego wydarzyło, ale jeżeli już ma się wydarzyć tego typu nieszczęście, to żeby ono przebiegało możliwie tak, jak przebiega jak na razie u nas. Także Piękne słowa, spokój człowieka, któremu można powiedzieć zatopiło miasto. No i też właśnie to, co Pan powiedział, że w Polsce mamy taką mentalność, że jak coś się dzieje, to się wszyscy łączymy razem. I to też jest piękną takim naszym, można powiedzieć, w charakterze, że wszyscy, nikt nikogo nie zostawi, że wszyscy sobie pomagają. Chłopaki dzwonią, chyba wracają, ale nie ma zasięgu tutaj, przynajmniej ja ich nie słyszę. Więc spróbuję jeszcze raz się z nimi skontaktować. Dla psów, żarcia. Ja muszę kupię suchą karmę, nie? No dla psów, dla kotów kupuj jakieś żarcie też. Dobra, to suchą karmę kupię jeszcze wodę, tylko mówię, muszę pojechać 10 km dalej, bo bym tutaj tydzień ładował ze samochód. No dobra, spoko, nie ma problemu, my za jakieś pół godziny będziemy tam, gdzie zaczynaliśmy. A swoją drogą ludzie piszą o tym, żebyśmy przyjechali do tej miejscowości, gdzie aktualnie się znajdujemy, pod naszym postem. No to dlatego jesteśmy.
To, gdzie teraz stoimy, tutaj nie ma wody, ona tutaj była parę dni temu. Natomiast podobno wczoraj jeszcze była, tak? Natomiast fajnie, bardzo podobno zachowała się mrówka, która, słuchajcie, udostępniła worki z piaskiem. Zresztą tu jeszcze są porozkładane jedne z nich. Zobaczcie, jak jest zabezpieczone wejście też do samego marketu. Każdy sobie radził, wiecie, oni też mieli tu biznes, prawda? I to jest to, z czym trzeba będzie najbardziej chyba później walczyć, właśnie z zdejmowaniem tego całego szlamu, piachu. Środek pomocy, to właśnie też tutaj wszyscy ludzie z tego miasteczka mogą pobierać właśnie te dary, które ludzie przywożą tam przed szlaban i jeśli komuś czegoś brakuje, no to tutaj można to otrzymać, ewentualnie jeszcze jakąś inną pomoc. Tutaj zobaczcie, słychać w tle agregat jak chodzi, ale w tym miejscu jest punkt, gdzie można było naładować telefony i okazało się to bardzo, bardzo istotne. Kądziu, zobacz, też w sumie każdy bronił się jak mógł, co nie? No. Ci państwo zakleili taśmą. Ale tutaj nie doszła chyba woda, co? Znaczy ja stałem, jak szła przy tym różowym, to akurat doszło do tego różowego, ale pewnie potem jeszcze dalej poszła, bo ja już się stąd ewakuowałem, a woda jeszcze dalej szła. To jest już Nysa i Wały. I Wały to jest to, na czym teraz ludzie tam stoją, tak? Tutaj było tak, główna droga za Niemców szła tędy, tutaj Okej. był most. Okej. Tutaj nawet specjalnie dla widzów Urbex History są ślady rzeczywiście. po kulach. No i tutaj właśnie tak to To wyglądało. się tędy przelewało głównie, tak? I to była główna droga. I tutaj był most. Tu jest jeszcze przyczółek mostowy starego mostu. Okej. A tu jest nowy most. A tu są wały. A te, które się przelały, to te, rozumiem, tak? No tutaj się przelewało. Szliśmy prawie przez całe miasto, nagraliśmy, pomogliśmy, a teraz wracamy do Łukasza, ponieważ on zrobił zakupy, rozdzieliliśmy się, jak pamiętacie, i jedziemy dalej. Nie, przez progi też przeszło. Chyba o wiele wyżej była woda, co? Całe szyby zaparowane. Przykryła go woda, czy nie? Nie, myślę, że mogła przykryć. Jeżeli to, no tak jak u nas było około metra więcej, no to No, tak. no, no. Będziesz miał pewnie na tym, sądzę, że tak dotąd była ta woda. No lampy ma zalane, no. No, ma zalane. Dzięki wielkie i pamiętajcie, w opisie tego filmu skarbonka, zrzucamy się, bo to trzeba wszystko będzie posprzątać. Przed chwilą przejechałem z towarami. Generalnie cały bagażnik wody, kawy, jedzenia, makaronu i tak dalej. Mega odzew jest od ludzi, ponieważ pozdrawiam jedną z rodzin, która zobaczyła w Lidlu, że jadę tutaj właśnie do Lewina Brzeskiego. Dorzucili swoje gadżety. Te zgrzewki wody, chemia i jeszcze na przednim fotelu papier i tak dalej są właśnie od ludzi, którzy też dorzucili te gadżety. Chłopaki się przebierają, dorzucamy do zbiórki i lecimy dalej. Lecimy do następnych, nie? Aby pomoc trafiła w konkretne, dobrze wybrane miejsca, skontaktowaliśmy się ze sztabem i urzędnikami, którzy poprosili, abyśmy kolejną pomoc dostarczyli do szkoły w Nysie, skąd produkty mają zostać rozdysponowane do najbardziej potrzebujących. Nysa, jako jedno z nielicznych miast, częściowo obroniła się przed wodą, a to wszystko dzięki jej mieszkańcom, którzy własnymi siłami stawiali i wzmacniali wały przez całą noc. Bohaterem mogę nazwać pana Salachnę, który tak na sprawę zmobilizował całą Nysę do tego, żeby bronić faktycznie wały w Nysie. I był to piękny przykład tego, jak możemy się solidaryzować, jak możemy się zebrać tak na dobrą sprawę w grupę jako mieszkańcy Nysy. Tak na dobrą sprawę jeden człowiek za pomocą kamery i za pomocą posta na Facebooku zmobilizował całą Nysę i to jak to wyglądało, no myślę, że możecie zobaczyć na wielu przebitkach. Dzisiaj też byłem w takim obrębie miasta, gdzie faktycznie ciężko to wszystko wygląda. Ulica Wyspiańskiego, czy też ulica Krzywoustego. To wygląda całkiem jak inny świat. Tam ludzie walczą naprawdę o to, żeby to wróciło wszystko do normy, a wiemy, że czasu na to będzie potrzeba bardzo dużo. Zajechaliśmy jeszcze do Lindrodino na trzecie zakupy. Pakujemy środki czystości, ponieważ jedziemy do Głuchoła. No i dużo wody. I oni dużo wody, no. prosili właśnie o to.
Głuchołazy, powiem wam, wyglądają jak po bombardowaniu. I to jest najlepsze, że to wszystko, ten pył jak leci, to po prostu nie da się na nie patrzeć. Słuchajcie, przywieźliśmy dary, jesteśmy pod Osirem. Ja schowam kamerę, po prostu zaniesiemy to i pójdziemy wam pokazać, jak wyglądają głuchołazy, które się już odbudowywują. Już mam ustawiony adres, żeby nie zgubić go. To się nazywa Jak wyłączę, to zobaczę. Generalnie mamy tam podjechać 2 km dalej. W Głuchołazach jest zorganizowane tak. Mamy zawieźć baniaki z wodą tam, zostawić się na miejscu. Potrzebujący biorą te baniaki już na własne potrzeby. Po prawej jest rzeka, więc możliwe, że w ogóle tu jest przelotówka. Nie działa eksternalizacja. A właśnie ten most, o którym ty mówisz, kończy, to ja nie wiem, czy tu na wprost nie jest. Tak, bez kitu, bo tam No. W Głuchołazach jest to tak zorganizowane, zobaczcie, że tak stoi beczkowóz i tu mieliśmy dojechać, wyrzucić obok wodę. No i tak też zrobimy. W tym momencie głuchołazy po prostu sprzątają. Pomoc jest też cały czas potrzebna, oczywiście. Natomiast oni teraz sprzątają. Są kute wszystkie tynki, wynoszone rzeczy z domów. To wszystko leży na ulicy. Jeździ ciężki sprzęt, gdzie są przepakowywane rzeczy właśnie na ciężarówki i po prostu wywożone. No pod tym już się nic nie da zrobić. Wszędzie dookoła jest tylko muł, piach, błoto i syf po prostu. Tu cała szkoła, że nie? Zobaczcie, jaka to była moc i masa wody. Po prostu drzewa jak zapałki. Chcemy dojść nad rzekę, ale zobaczcie, jak wygląda chodnik. Po prostu błoto, jedno wielkie błoto i każdy sprząta. Sklep Lewiatan, doszczętnie zrównany z ziemią, zniszczony. Wszystko, wszystkie produkty, lodówki. Powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że to będzie tak wyglądać. Wcześniej byliśmy w mieście, które jest jeszcze ciągle zalane, gdzie chodziliśmy w woderach i to miasto tak będzie właśnie wyglądać za parę dni, kiedy ta woda już opadnie. Wszędzie będzie muł, ludzie zaczną sprzątać z parteru, będą wszystko zrzucać na zewnątrz, a myślałem, że mam tam iść. Zobacz, ile to muło jest. I tak to już jest posprzątane. Masakra. Kolejny z punktów właśnie z wodą. W takie miejsca się przywozi wodę, mieszkańcy wtedy... Ci, co potrzebują po prostu tą wodę, mogą brać sami. Dzień dobry. Remont tak naprawdę robiliśmy, trwał 2 lata, bo wszystko było od nowa robione. Instalacja wodna, instalacja elektryczna, tak naprawdę wszystko praktycznie od nowości. A teraz jaki w ogóle macie na to plan, żeby to wszystko wynieść, kłuć, czy coś tutaj jest do zachowania, czy wszystko? Znaczy, z tego co widać, no to raczej nic tutaj nie jest do uratowania. I dokąd woda sięgała? Tu jak jest... widać, jest po prostu. Widać żółte takie. Mi się wydaje, że dobry metr, jak nie ponad metr. A kiedy uciekliście z mieszkania? Czy walczyliście do końca? Jak u was to wyglądało? Znaczy, tak naprawdę, no to... Ja już... Że pytam, bo jest taki chaos informacyjny, że nikt tak naprawdę nie wiadomo... Znaczy nie, ja 2 dni wcześniej już opuściłem to miejsce tak naprawdę. Tam udałem się na wyższe tam partię do rodziny, no bo mówię, nie było sensu tutaj siedzieć. Wróciłem po tej fali, fala była w niedzielę, to przyszedłem tutaj dopiero w poniedziałek jakoś wieczorem przyszedłem tutaj. No to już tak naprawdę, no to jeszcze była troszkę woda. Na korytarzu utrzymało się tak gdzieś tam z 20 cm tej wody. A przepływ informacji przed? Było coś wiadomo, dobrze komunikacja, czy to no... Znaczy tak naprawdę jeśli chodzi o mnie, no to były komunikaty tak naprawdę. Mówili o tej ewakuacji, no ale nikt się nie spodziewał, co na taką skalę że będzie. No o to chodzi też, nie? Z najsłynniejszych mostów w Polsce ostatnimi czasy, ponieważ most w Głuchołazach, który został przez tą wodę, która tutaj naparła, zniszczony i zerwany. Teraz możecie zobaczyć, jak już ludzie sprzątają, jak te wielkie kopary to wszystko sprzątają. Przede wszystkim tutaj niedługo będzie pan premier, więc to też trzeba już zacząć sprzątać. No niemniej jednak jest to naprawdę straszny widok. Tutaj chodząc pokazuje, jak ludzie, no nawet byliśmy przed chwilą w bloku, jak nam pokazywali, co się dzieje w domach. Jest to naprawdę straszne. Po naszej wizycie w Głuchołazach kończy się ten odcinek. Słuchajcie, przypominamy o naszej skarbonce, bo teraz najważniejsza jest pomoc powiedzianą. Zbiórka pieniędzy bądź darów. Jeżeli macie możliwość, przyjedźcie, dajcie osobiście tutaj wodę, środki czystości, sprawdzajcie na stronach gmin, tutaj pomoc jest nieoceniona. Słuchajcie, wiemy, że nie byliśmy w każdym miejscu, jak na przykład w Lądku Zdroju, w miejscach, które nawet oberwały jeszcze mocniej. Niestety, nie byliśmy w stanie dotrzeć wszędzie. Chcieliśmy wam pokazać, jak wyglądają te miejsca i nagłośnić to. Dlatego nagraliśmy ten odcinek, bo chcemy nagłaśniać pomoc dla powodzian. O to w tym chodzi. Przypominamy o Wielkiej Wodzie, o naszej akcji, o tym, że za każde 100 000 wyświetleń dopłacamy 500.
My napłacamy też pieniądze na start. Link do skarbonki jest w opisie i słuchajcie, pomóżmy ludziom, bo naprawdę tutaj ta pomoc jest potrzebna.